17 lat w Australii, a wciąż są rzeczy, które mnie szokują jako Polkę. Zapraszam do oglądania. No witam Was serdecznie jeszcze raz. Cześć, tu Basia, mieszkam w zachodniej Australii, w okolicach Perth. I nadal są rzeczy w Australii, które mnie szokują do dzisiaj, przez te 17 lat. Są to rzeczy, które mnie szokują od pierwszego dnia pobytu tutaj. Dziś pokażę Wam z mojego punktu widzenia, pokażę Wam 3 kulturowe różnice między Polską a Australią, o których nikt mi wcześniej nie powiedział, że tak jest. Dopiero dowiedziałam się z biegiem lat przez swoje życie tutaj. Pierwszy szok, jaki tutaj przeżyłam, jest to czas. Czas. W Polsce wiadomo, w Polsce szybko, dokładnie i punktualnie. A tu w Australii mają tu swój własny rytm życia. Idziecie do sklepu, w sklepie wszystko idzie powoli. Na początku jest to duży szok dla nas Polaków, przynajmniej było dla mnie, że panie zamiast kasować, to jeszcze przeprowadzają rozmowę, próbują się dowiedzieć, jak ci minął dzień, czy był busy, czy był bardzo intensywny, bo miałeś zajęty dzień. Coś takiego w Polsce jest nie do pomyślenia. I wiem o tym, bo byłam niedawno w Polsce, więc wiem, że tak właśnie jest. Że w Polsce jednak mimo wszystko szybko tu i teraz zrobić i mamy temat zamknięty. I następny proszę. Tutaj nie, tutaj wszyscy mają dla wszystkich czas, co jest dla mnie przynajmniej osobiście było bardzo irytujące, że te dziewczyny za kasą tak to powoli robią, powoli pakują, jeszcze w międzyczasie rozmawiają, jeszcze pytają, klient odpowiada, wiecie, to jest tak nierealistyczne, na początku jest to tak wkurzające, przynajmniej dla mnie było, że ja mówię, matko, jedyna kobieto, ja wiem, że ty jesteś w pracy, ale mi się śpieszy, tak? Więc teraz na tą chwilę, z obiektywem czasu, w przedziale tych 17 lat trochę się pozmieniało, bo zrobili kasy samoobsługowe, że możecie sobie po prostu podejść i sami sobie zeskanować swoje produkty, które kupujecie i po prostu nie musicie brać czynnego udziału w konwersacji z panią, która kasuje na kasie. Więc wiecie, to jest dla mnie na przykład był duży szok kulturowy. U nas, tak jak mówię, u nas czas leci bardzo szybko, my robimy wszystko szybko, wszystko jesteśmy punktualni, natomiast no tu w Australii jest troszeczkę inaczej, do tego się można przyzwyczaić, jestem na to dobrym przykładem, ponieważ przyzwyczaiłam się, już mnie to nie irytuje, nie doprowadza mnie to do jakiejś frustracji, że Boże, ruszcie się za tą kasą, bo ja coś jeszcze muszę zrobić, albo gdzieś jeszcze coś załatwić, więc wiecie, to tu w Australii, dla mnie jako Polki był dużym szokiem i długo się musiałam przyzwyczajać do właśnie takiego stylu na przykład kupowania. Ale powiem Wam też taki przykład, kiedyś byłam umówiona z Australijczykami na spotkanie i wiecie, byliśmy umówieni na przykład na godzinę 10, no to wiadomo, my Polacy wszystko co do minuty zaplanowane, w sensie przynajmniej z mojej strony, że zawsze jestem przed czasem, nigdy nie jestem po czasie. Staram się przynajmniej być, jeżeli nie są to jakieś okoliczności nie z mojej winy, na pewno jestem na czas. No czasami jest różnie, na drodze może być różnie, więc, ale ogólnie zawsze sobie daję te 15 minut takiego czasu, żebym mogła w razie jakichś niepowodzeń po drodze po prostu je zniwelować i wyrobić się na daną godzinę. A Australijczycy nie. Australijczycy są umówieni na 10, będą 10 po 10, 15 po 10 i przyjdą oczywiście z kawą w ręku, uśmiechnięci i mówią ci, patrz jaki dzisiaj jest piękny dzień, nie? Beautiful day, is it? No więc wiecie, to jest takie trochę irytujące na początku jak tu jesteście, takie trochę niezrozumiałe. Umówiłam się z tobą na 10, dlaczego nie chcesz na tą 10, a jeszcze sobie poszłeś po kawę. No ale właśnie tu tak jest i nie ma się na kogo denerwować, bo niestety oni to tak naprawdę w większości mają.
Druga różnica, drugi taki szok są to sąsiedzi. Są to sąsiedzi, którzy znikają, po prostu znikają, nie ma ich. E, Jak sami widzieliście już niejednokrotnie, tutaj są domy, mają duże fronty, nie ma za dużych płotów, więc tak naprawdę zaczyna się to od garaży i od drzwi frontowych i tak zawsze wygląda mniej więcej w większości domów tutaj. No i oczywiście wszystko jest ok. No wiadomo, mamy sąsiada po lewej stronie naprzeciwko, no bo przeważnie domy są budowane wzdłuż ulicy Dojazdowej, tak? No i na początku oczywiście jeszcze jak wynajmowałam, no to wiadomo, jeszcze ten angielski był taki słabiutki, to sobie myślę, nawet dobrze, że się nie odzywają ci sąsiedzi, bo bym się nie dogadała, prawda? No ale z czasem, z latami człowiek no tak dalej myśli po polsku i mówi: „Kurczę, tu jest sąsiad, tam jest sąsiad, no dobra, nie?” To słuchajcie, po 14 latach, gdzie tu mieszkamy w tym domu, żeśmy zaraz kupili, jak mogliśmy kupić dom, mieliśmy jednych sąsiadów po prawej, jednych mieliśmy po lewej, no i na froncie. No i tak, ci po lewej są cały czas z nami, od samego początku i to są ludzie, którzy no nie za wiele się odzywają, nawet nie mają tego w kulturze swojej, żeby machnąć ręką, powiedzieć hi. No są jacy są, ale nie są uciążliwi, broń Boże, jest wszystko zawsze grzecznie, spokojnie, nigdy nic się nie dzieje. Mieszka tam też taki dziadek, który od czasu do czasu właśnie przychodzi i prosi na przykład mojego męża o to, żeby przyciął palmy, jeżeli robimy na przykład porządki na froncie domu, z przodu domu, więc no to mój mąż zawsze mówi: „Dobra, nie ma sprawy”. No więc kochani, no właśnie, no tak jest z sąsiadami. W Polsce sąsiedzi zawsze wiedzą tak naprawdę wszystko o nas, kim jesteśmy, co gotujemy, gdzie wychodzimy, kiedy wychodzimy, co kupujemy. No po prostu tak jest. Jak wiecie, ja mieszkałam na blokach, więc no sąsiedzi mimo wszystko dużo wiedzieli o sobie. Wiadomo, monitoring osiedlowy, czyli siadanie sąsiadów na ławkach, obserwowanie innych. To jest takie było przynajmniej standardowe, nie wiem jak jest teraz. A w Australii możesz mieszkać lata i tak naprawdę nikt się tobą nie interesuje. Nikt nikogo nie obchodzi, co robisz, jak wyglądasz, co masz, czego nie masz. No i tak jak mówię, mają zero presji, zero oceniania i każdy z nich ma swoją przestrzeń i nie wchodzi z butami w życie innych. Mamy oczywiście tutaj też również właśnie sąsiada naprzeciwko. Ja to się śmieję, że to jest nasz australijski monitoring. Jest bardzo sympatyczni ludzie. Wprowadzili się może jakieś 4-5 lat temu, ale są bardzo otwarci i też sobie cenimy właśnie taką życzliwość tych ludzi. To są Australijczycy. Oni, on po prostu wie wszystko. On wie wszystko, kto przyjechał, kto wyjechał. Co jest też dobre i ja nie mówię, że to jest coś złego, bo to jest też coś dobrego, jak gdzieś wyjeżdżamy, ktoś się kręci koło naszego domu, no to nasz sąsiad naprzeciwko oczywiście automatycznie nas informuje o tym, że coś się dzieje na naszej posesji, albo ktoś przyjechał, albo ktoś wyjechał, albo ktoś tam postawił samochód. Co tu w Australii, no każdy ma swoją prywatność i sobie nie życzą nieproszonych gości. To jest następna kwestia, co jest też fajne tutaj między sąsiadami i też mnie szokowało, no powiedzmy taka cisza nocna. No normalnie powinniśmy do godziny tam 10, można powiedzieć, utrzymywać ciszę nocną, ale jeżeli macie jakieś imprezy, a wiadomo, takie różne urodziny, wesela, czy jakieś tam rodzinne spotkania, czy z przyjaciółmi, i wiecie, że będziecie mieli na przykład taką imprezę u siebie w domu i to mi się akurat podoba. Jest to dla mnie szok, bo informuje się właśnie sąsiadów listownie, pisze się ulotkę taką, wkłada się każdemu do skrzynki, że dnia tego i tego na przykład będzie
impreza może się przedłużyć, impreza na przykład do godzin wieczornych i wtedy żaden z sąsiadów na pewno nie zrobi Wam nalotu policji na przykład na chatę, jak to się mówi. Ale co w niektórych na przykład sytuacjach można też poinformować policję, że dnia tego i tego, o tej godzinie, jeżeli ktoś by miał jakiś problem z osób, które sobie na przykład nie życzą, i dzwoni się, jak ktoś ma takiego nieżyczliwego sąsiada, który wiecznie uprzejmie donosi, więc można poinformować policję, że dnia tego i tego będzie dość głośno pod tym adresem, żeby mieli to na uwadze, jeżeli będą complain, że sąsiedzi są poinformowani. To jest dla mnie na przykład, to mnie zszokowało, co chodzi o sąsiadów, ale ogólnie sąsiedzi tutaj są niewidoczni. Tak naprawdę są niewidoczni i nie wchodzący w życie innych. Co innego jest jednak, ja się zawsze śmieję, osiedlowy monitoring jest po prostu bezbłędny, wszystko można się dowiedzieć. No, zero presji, zero oceniania, swoja własna przestrzeń. To dla mnie to zszokowało i dalej mnie to szokuje przez tyle lat, jak tu jestem. Ale tak naprawdę, jeżeli macie sąsiadów i się nawet już odezwiam, to oni są też wyluzowani. Oni są naprawdę, zawsze się zapytają how are you. W większości zawsze się zapytają how are you. Kultura dystansu i wolność to jest właśnie to, co mi bardzo pasuje tutaj w Australii, bo nikt nikogo nie ocenia. Nieważne skąd jesteście, jak wyglądacie, w co jesteście ubrani, co macie w domu, czego nie macie, nikt tego nie neguje. Każdy żyje sobie swoim życiem. Po jedno, szala, jak to mówią, szala ma dwie wagi i na jednej szali fajnie, na drugiej niekoniecznie. No więc musimy to wypośrodkować, przynajmniej taka jest moja opinia. Trzecia różnica zszokowała mnie, też musiałam dorosnąć tutaj w Australii do tych różnic, a między innymi praca to praca, a życie to życie. Słuchajcie, Australijczycy bardzo sobie cenią życie to życie. Nie, dla nich praca nie jest najważniejsza. Dla nich ta wolność, ta przestrzeń, ten swój czas z rodziną, spędzenia czasu z swoim hobby, to jest dla nich ważne, a nie praca. Praca jest potrzebna, żeby żyć, ale nie żyjemy po to, żeby pracować. Bardzo fajne motto, bardzo mi się to podoba. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby dorosnąć do takiego punktu, żeby tak to odbierać, bo jednak my Polacy, w Polsce praca są obowiązki, wszystko musi być zrobione na tip-top i w ogóle najlepiej w 1000%, nie w 100, w 1000% i jeszcze czasami jest mało, natomiast tu w Australii, ale życie jest ważniejsze. Praca jest ważna, żeby żyć, ale życie jest ważniejsze, więc to mi się tutaj bardzo podoba. Zajęło mi to trochę lat, to nie to, że miesięcy czy tygodni, lat. Zajęło mi to parę lat, żeby dojść do tego. Zresztą będąc na wizie studenckiej, no musiałam pracować te 20 godzin, bo tylko tyle mogłam, więc próbowałam wykorzystywać każdą możliwość, każdy jakiś tam urlop, kiedy mogłam pracować więcej, więc byłam nakręcona, tak po polsku byłam nakręcona po prostu obowiązki, praca jest najważniejsza, no bo z czegoś trzeba żyć, są jakieś tam wydatki, no żeby nam nie brakło tych pieniędzy. Ta filozofia Australijczyków naprawdę mi się podoba. Praca jest po to, żeby żyć, a nie żyć, żeby pracować. To jest naprawdę bardzo fajne motto. Ja wiem też, że w Grecji tak było, że ludzie pracowali, bo wiadomo, wszędzie pracowali, ale też potrafili cieszyć się życiem, a nie tylko samą pracą, więc tak jak już kiedyś wspominałam w którymś z vlogów, że będąc w Australii
dowiedziałam się właśnie, że jest inne życie niż Polska i jako młoda osoba wtedy, mając 20 lat, było dla mnie po prostu wielkim szokiem po systemie komunistycznym. No niestety świat otworzył się przede mną po prostu, no raj. Niemcy w ogóle, to było szok totalny. Ale teraz mówię, tutaj właśnie w Australii, Australia również ma bardzo pozytywne i to jest pozytywny szok, to nie jest negatywny. I ja oczywiście musiałam dorosnąć do niego, ja musiałam się nauczyć tego systemu i od dopiero paru lat, może 4-5 lat dopiero zdałam sobie sprawę, że jednak życie jest ważniejsze niż sama praca. Ja dalej jestem oddana swojej pracy, ja kocham swoją pracę, ja kocham swoich klientów, mam bardzo fajnych współpracowników, z którymi bardzo dobrze mi się pracuje i lubię to robić, ale jest już ten balans, że od 8 do 4, no oczywiście weekendy tylko i wyłącznie dla siebie, dla mojej rodziny, dla Was. Przede wszystkim przez to, że mam ten czas w dniu dzisiejszym, mogę sobie go tak wygospodarować, przez to, że Wy jesteście moim hobby i to jest właśnie, to nie jest praca, to jest moje hobby. Są to obowiązki, oczywiście, a ja jestem osobą bardzo obowiązkową, więc konkretną. Lubię, jeżeli się do czegoś zobowiązuję, lubię doświadczać nowych rzeczy, ale tak jak mówię, nie mogę powiedzieć, że to jest praca, bo to nie jest dla mnie praca, to jest dla mnie przyjemność opowiadania tu o moim życiu, o Australii, i o tych różnych szokach kulturowych, które mnie jako Polki bardzo, bardzo na początku po prostu szokowały, dlaczego ci ludzie tak się zachowują, a nie inaczej. No, dlaczego oni nie robią szybciej na przykład czegoś, a robią to dużo, dużo wolniej, przez to, że mają swoją kulturę pracy. No na pewno inną niż polską. Nauczyłam się tutaj też, że można mieć mniej stresu, więcej świeci słońce i że wolno nam zwolnić. Tego się nauczyłam tutaj. Ten szok kulturowy, który na początku mnie bardzo raził, sam przystosował mój organizm do tego i pokazał mi palcem, można powiedzieć, że można zwolnić, można się mniej stresować, można żyć pełnią życia. Ja wiem, ktoś powie, no ale praca jest najważniejsza. To jest każdego jednego emigranta, można powiedzieć, taki mały haczyk, nie mały, bardzo duży haczyk, przez to, żeby osiągnąć coś, nie rezygnujcie z własnego życia. I tego Wam życzę, kochani. Życzę Wam naprawdę, zwolnijcie, życie mamy tylko jedno i czym więcej stresów, tym gorzej przyjmujemy wszystko to, co jest wokół nas, a życie jest piękne, naprawdę jest piękne. No ale mówię, to był moje 3 takie na tą chwilę, które sobie dzisiaj właśnie pomyślałam, takie szoki kulturowe, które na pewno bardzo różnią się od Polski, a przynajmniej różniły się od Polski w momencie, kiedy ja wylatywałam z Polski te 17 lat temu. To były 3 kulturowe różnice, które najbardziej mnie zaskoczyły jako Polkę w Australii. A Wy powiedzcie mi, a Ty? Co Cię najbardziej zaskoczyło za granicą? Albo co Cię zdziwiło w Polsce? A może już się dużo pozmieniało? Dajcie mi znać w komentarzach. Kochani, nie zapomnijcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, bo to jest to, na czym mi najbardziej zależy. I czy chcecie kolejną część różnic kulturowych między Polską a Australią. Dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście zapraszam do oglądania następnego odcinka, a w tym momencie życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Życzę Wam wszystkiego, czego sobie życzycie. Przede wszystkim uśmiechu na buzi, mniej stresu i więcej relaksu. Jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia. Bye!